No i jesteśmy już w magicznej Arkadii. Kiedyś wejście było z innej strony, ale o tym za chwilę. O poranku poprzez łuk triumfalny słońce wbijało się tutaj przez ten tolosowy portyk. Właśnie tymi drzwiami do świątyni Diany. Ale której Diany? Eksperci, naukowcy, historycy do tej pory nie potrafią znaleźć jednej odpowiedzi. Czy tej artemidowskiej, związanej z księżycem, niekiedy ze śmiercią nawet, czy tej efeskiej, karmicielki, ta, która dawała życie. Przechodząc tędy, bardzo ważny element, ten wystający, taki wykurz. Tutaj był kiedyś posąg Pana. Panac, czyli bożka pasterzy z tej słynnej Arkadii, idyllicznej krainy wiecznego spokoju, szczęścia i cnót. Nad naszym czterokolumnowym portykiem z kapitelami w kształcie rogów baranich mamy ten słynny napis, cytat z Petrarki, że po wielu wojnach i zmaganiach tutaj właśnie znajdowałem ukojenie. Lew, kopia lwa, który prowadzi do Kapitolu w Rzymie, i Sfinks, ustawione do siebie twarzami tetycznie, przypominają o sile tego zestawienia. Bez wątpienia jedno z najważniejszych miejsc w całej kompozycji arkadyjsko-nieborowskiej. Niezbywalną wartością i wielkim walorem, atutem całego założenia tutaj w Arkadii, między innymi przybytku arcykapłana, jest to, że mamy wiele obiektów, jak ten relief, które możemy analizować i tłumaczyć na wiele sposobów. L'espérance nourrit une chimère et la vie se coule, czyli nadzieja karmi chimerę, a życie toczy się dalej. Tylko przecież to nie jest chimera. W antycznej mitologii chimera to był konglomerat węża, kozła i lwa, a tam jest pantera wodna. O co chodzi? I to jest bardzo piękne. Prawdopodobnie kolejny zamysł księżnej Radziwiłłowej, aby kolejną symbolikę wtłoczyć tym razem w semantykę znaczeniową leksis, czyli słowa. Być może chimerą jest fantazja, czy niemożliwym jest przetłumaczyć w związku z tym tego krótkiego zdania, że to fantazja karmi nadzieję, albo odwrotnie wręcz, a życie toczy się dalej. I to jest tak piękne tutaj właśnie w Arkadii, że interpretacją i analizą, dekodowaniu tego, co tu jest zapisane tyle lat temu, nie ma końca. Za mną ikoniczny obiekt w Arkadii, czyli akwedukt. Ale paradoksalnie jest to jednocześnie najmłodsza kultowa realizacja w całym ogrodzie. Dlaczego? W 1951 roku profesor Gerard Ciołek odbudował akwedukt, który został rozebrany przez Zygmunta Utracjusza Radziwiłła w 1864 roku i dzięki profesorowi mamy tę oto konstrukcję. Dodatkowo w latach 50. wieku ubiegłego wyregulował system wodny w Arkadii. Henryk Ittar pod koniec XVIII wieku i na początku wieku XIX tworzył tu, projektował różne obiekty. Między innymi ten właśnie cyrk. Cyrk, czyli taki hipodrom. Ujeżdżano tu konie, być może nawet małymi powozami ścigano się. Tutaj były tak zwane spiny, czyli zawrotki, a to były mety, czyli fragmenty, wokół których trzeba było dokonać nawrotu. Nawet to
świadczy o tym, jak bardzo przez te ponad 40 lat Helena z Przeździeckich Radziwiłłowa chciała ubogacać, dostojnie meblować, powiedzmy nawet, ten swój piękny świat fantasmagorii. Jesteśmy nad brzegiem Wielkiego Stawu, a to lapidarium, te fragmenty kamieni, być może są tu również fragmenty ołtarzy z Wyspy Ofiar, która teraz jest zapomniana, ale nie były to ofiary w rozumieniu wojen kwiatów azteckich z XV wieku. Nie, składano tam na tych ołtarzach tkliwości, wspomnienia, oczarowania, zdumienia kwiaty, zioła czy girlandy innej roślinności i frukta, czyli owoce. Był to dawny ogród sentymentalny. Później przemianowano ogród bardziej w charakter romantyczny i pojawiały się budowle innego typu. Końcówką tego sentymentalnego czasu, fragmentu, kiedy tworzony był ogród w Arkadii, była oczywiście wspominana już świątynia Diany, przyrody, natury, Kupidyna i miłości. Bywam tutaj naprawdę często, miejsce jest urokliwe, zimą ślady na śniegu, zwierząt. Jaka piękna jest wiosna! Lato w pełni, cóż więcej dodać. I ta jesień, jakże potrzebna w Arkadii. To przemijanie zawsze było tutaj wszechobecne. I 4 pory dnia. Bądźcie, kiedy możecie. Dziękuję za wspólną dzisiejszą wędrówkę. Zapraszam do Arkadii.